Starsza kobieta prowadzi samochód. To nasza bohaterka. Widzimy jej odbicie we wstecznym lusterku i z profilu. Jest dzień. Promienie słońca padają na jej twarz. Za oknem przesuwają się pola uprawne, pojedyncze wysokie drzewa bez liści, lasy. Samochód wjeżdża do wsi i mija pojedyncze domy. Z lotu ptaka widzimy duży biały pałac w kształcie litery U, który znajduje się przy drodze pomiędzy innymi zabudowaniami. Pojawia się biała plansza z czarnym napisem Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prezentuje film Pałac w Korczewie. Nad napisem centralnie umieszczone jest logo instytucji. Ostro zarysowana duża litera M. Plansza znika. Nasza bohaterka spaceruje z 2 psami po pałacowym parku. Na ziemi leży duża ilość liści, które spadły z parkowych drzew. Pomiędzy drzewami widoczna jest bryła pałacu. W kolejnej scenie widzimy naszą bohaterkę, jak wchodzi do pokoju, gdzie na ścianach wiszą archiwalne czarno-białe fotografie. Przedstawiają one przedwojenne i powojenne zdjęcia pałacu i Korczewa. Budynki wyglądają na zrujnowane i zdewastowane. W następnej scenie wchodzi ona po pałacowych, krętych, drewnianych schodach i idzie jasnym korytarzem. Rozgląda się. W odnowionych pałacowych pokojach widzimy bogate dekory i freski na ścianach i sufitach, liczne obrazy, antyczne meble oraz fortepian w sali koncertowej. Nasza bohaterka wchodzi do kuchni, w której kucharki przygotowują posiłek. Obierają warzywa, kroją mięso. Próbuje bigosu. Ponownie jesteśmy w pałacu. Widzimy oświetlone słońcem wnętrza, salę z dużym kominkiem, księgę pamiątkową, słoneczną oranżerię z egzotycznymi roślinami i z fontanną w ścianie. Nasza bohaterka przegląda stare rysunki pałacu wyciągnięte z papierowej teczki. W następnej scenie mężczyzna zakleja taśmą malarską okna, które leżą na płasko w jadalni na bardzo długim stole. Obok leżą oprawione obrazy. Mężczyzna maluje ramy okienne białą farbą. Scena przed pałacem. Mglisty, leniwy poranek. Przed pałacem ziewa pies. Ogrodnik grabi liście. Przejeżdża ciężarowy samochód. Oprócz białego budynku pałacu widzimy także kilka mniejszych, starych, nieotynkowanych budynków. Następna scena. Nasza bohaterka jest w jednym z pałacowych pokoi. Stoi przy dużym oknie i patrzy przez nie. W dłoniach trzyma kubek z herbatą. Bierze łyk i odstawia ją. Następnie powoli odwraca się do kamery i uśmiecha się. Pojawia się plansza końcowa z informacją o pozyskanym przez Fundację Pałac w Korczewie z funduszy europejskich dofinansowaniu w wysokości 2,5 miliona złotych na realizację projektu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie nad Bugiem w ramach działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już mieszkając w Londynie, mój ojciec ciągle mówił o Korczewie. Zdjęcie z Korczewa zawsze stało na jego biurku. Tylko że on był przekonany, że nie wróci. No i nie wrócił. Wątpił też nawet, że ja wrócę. Może moje dzieci. No ale oprócz moich rodziców wszyscy wróciliśmy. W pewnym momencie nasz kuzyn przysłał do Anglii list, że jak chcemy coś w Korczewie odzyskać, to musimy przyjechać teraz. Zajmował się tym taki adwokat. On zresztą był okropny. Ale może właśnie dlatego udało mu się dużo załatwić. Różne zaczynaliśmy biznesy, mimo że ja się nie znam na rolnictwie. Mieliśmy hodowlę krów, kóz, skup mleka. No niektóre się udawały, niektóre były beznadziejne, ale niektóre przetrwały do dzisiaj. Kupowaliśmy ziemię, ale na ziemi też się nie znałam. I sprzedawali mi to najgorszą w całym Korczewie, ale akurat trudno mi się dziwić. Mój mąż pracował równocześnie w Warszawie, ale tych pieniędzy ciągle brakowało i nie wystarczało, żeby odbudować tą ruinę. Tak sobie myślałam,
No dobrze, nawet jak pałac odbuduję, to z czego ja to wszystko potem utrzymam? Koszty utrzymania są olbrzymie i pałac musi na siebie zarabiać. Zresztą nawet jak widzę te angielskie wielkie pałace, które milionerzy przecież mają, to oni też urządzają jakieś wesela, jakieś festiwale. Od gminy udało się odkupić ziemię, stare zabudowania folwarczne, gdzie teraz mamy miejsca noclegowe, restauracje. Przerobiliśmy je na dom weselny i to nawet dobrze idzie. Najważniejsze, żeby trafić na odpowiednich ludzi, którzy pomogą. Ale wracając do remontu, no to okno po oknie, pokój po pokoju. Staraliśmy się realizować jakiś plan odbudowy pałacu. No raptem okazało się, że można jakieś pieniądze unijne dostać od Mazowsza. Załatwiliśmy formalności, no i udało się jakoś. Teraz to były pierwsze pieniądze, jakie dostaliśmy. Wcześniej, jak dostaliśmy coś od konserwatora, za co byłam mu bardzo wdzięczna. Ale na takie roboty jak tutaj to było nic. To, co zrobiliśmy teraz, w 6 miesięcy, to bez funduszy unijnych zajęłoby mi chyba 60 lat. Ciągle mam pomysły i energię, bo ciągle jest dużo do zrobienia. Najbardziej mi zależy, żeby wszystkie te budynki odbudować. Jeszcze nie wiem, co w nich będzie, ale żeby było tak jak kiedyś. Żeby było to przyjemne miejsce. Nazywam się Beata Ostrowska-Harris. Jestem prezesem Fundacji Pałac w Korczewie.